Można? Tak, tak. Otwieram 9. sesję Rady Gminy w Szczecinie. Witam bardzo serdecznie koleżanki i kolegów radnych. Witam Pana Wójta, witam Pana Przewój. Witam Pana Skarbnika, witam Pana Prezesa. Witam bardzo serdecznie kierowników jednostek pomocniczych Urzędu Gminy w Szczecinie. Bardzo serdecznie witam też dyrektorów zespołu szkół w Szczecinie, tak? W Szybicach, jak dobrze widziałem. Również witam Panie i Panów sołtysów. Witam również szefową Gminnego Komisji Alkoholowej. Tak? Witam bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, stwierdzam, że na stan 15 radnych w tej chwili obecnych jest 13. Wobec powyższego Rada jest władna do podejmowania uchwał. I pozwólcie, że przedstawię dzisiejszy porządek obrad. Punkt pierwszy otwarcie, punkt drugi sprawdzenie obecności, punkt trzeci przedstawienie porządku obrad, punkt czwarty przyjęcie protokołu z 8. nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Szczecinie, punkt piąty przyjęcie uchwał w sprawie. Pierwsza uchwała dotyczy zmiany uchwały budżetowej gminy na 2024 rok. Kolejna uchwała, druga dotyczy zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2024-2037. Trzecia uchwała dotyczy uchwalenia budżetu gminy Czerwin na 2025 rok. Kolejna, czwarta uchwała dotyczy wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2025-2039. Kolejna uchwała dotyczy przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Czerwin. Następna uchwała dotyczy uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii na 2025 rok. I kolejne uchwały dotyczą ustalenia planu pracy Rady Gminy na 2025 rok, ustalenia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2025 rok, przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2025 rok, przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2025 rok, punkt 6. Interpelacja i zapytania radnych, punkt 7. I Szanowni Państwo, na prośbę Pana Wójta chcielibyśmy dołączyć jeszcze jedną uchwałę do dzisiejszego porządku obrad. Jest to uchwała dotycząca programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Czerwin na lata 2025-2030. Czy ktoś z Państwa do porządku obrad ma jakieś uwagi? Nie widzę. Wobec powyższego proszę o przegłosowanie przedstawionego porządku obrad z uwzględnieniem tej jednej zmiany. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej porządku obrad? Proszę o głosowanie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? I stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty. Szanowni Państwo, kolejny punkt to jest przyjęcie protokołu z 8. sesji nadzwyczajnej Rady Gminy w Szczecinie. I tutaj proponuję, żebyśmy przyjęli ten protokół bez odczytania. Protokół po przegłosowaniu będzie dostępny w biurze Rady. I przystępujemy do głosowania nad protokołem z 8. sesji Rady Gminy w Szczecinie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego protokołu? Proszę o głosowanie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? I stwierdzam, że protokół z 8. sesji został przyjęty. Kolejny punkt dzisiejszej sesji to już są uchwały. Pierwsza uchwała dotyczy zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok. I tutaj teraz oddaję głos Panu Skarbnikowi. To znaczy się pytania, to bardzo proszę, bo przed chwilą gdzieś tam mówiliśmy na ten temat. Otwieram dyskusję, czy mają Państwo jakieś zapytania? Rozmawialiśmy. Wobec powyższego zamykam dyskusję i przechodzimy do głosowania nad uchwałą dotyczącą zmiany uchwały budżetowej gminy Czerwin na 2024 rok. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? I Szanowni Państwo, stwierdzam, że uchwała dotycząca zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok została przyjęta. Kolejna uchwała jest jakby pochodną tej pierwszej. Dotyczy ona zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2024-2037. Tutaj również otwieram dyskusję. Nie widzę pytań, zamykam dyskusję i przechodzimy do głosowania nad uchwałą dotyczącą wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2024-2037. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? I Szanowni Państwo, stwierdzam, że powyższa uchwała została przyjęta. Kolejny punkt dzisiejszej sesji to
radni opinię od Regionalnej Izby otrzymali. Też rozmawialiśmy o tej opinii. Jeżeli... Może zaznaczę, że Komisja Budżetu również miała swoją opinię pozytywną. No i dziękujemy za to, że ktoś się jednak dopracował nad tym budżetem. No nie było to po prostu, miejmy nadzieję, że on się nam zetnie przez cały rok i nie będzie żadnych perturbacji. Dobrze, dziękuję bardzo. Jeżeli nie ma pytań, to zamykam dyskusję i przechodzimy do głosowania nad uchwałą budżetową gminy Czernin na 2025 rok. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o głosowanie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? I Szanowni Państwo, stwierdzam, że uchwała budżetowa na 2025 rok została przyjęta. Kolejny punkt to jest uchwała dotycząca wieloletnich prognozy finansowej gminy na lata 2025-2039. Otwieram dyskusję. 39 to już mamy przy budżecie na 2025 rok. Tak, tak. Czy tutaj mamy jakieś zapytania? No. Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania nad wieloletnią prognozą finansową gminy Czernin na lata 2025-2039. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Przesuwania jest przeciw, kto się wstrzymał. I Szanowni Państwo, stwierdzam, że powyższa uchwała została przyjęta. Kolejny punkt dzisiejszej sesji to jest uchwała dotycząca przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Czernin. I tutaj otwieram dyskusję, czy ktoś z Państwa jakieś zapytania, czy Pan mówi dwa zdania na ten temat, też faktycznie rozmawialiśmy. Ja, że nie jestem do końca zwolennikiem tych działań, ale ustawa nazwy muszę czyli w kategorii całej Polski, prawda, rozpoczęły pracę nad planem ogólnym gminy i będzie początkiem, bo kolejnym pokłosiem tego też będą plany częstkowe. To nie jest tak, że Pan ogólny zapina wszystko, generalnie zaraz robi coś takiego, co było studium. Uważam, że musimy przystąpić. Mam nadzieję, że ustawodawca przesunie termin wejścia w życie ustawy, bo jest na dzień dzisiejszy na 1 stycznia 2026 roku. A czy to o finansach już coś wiemy? Tak, finanse w tym momencie, że jeżeli ten plan wyłonimy wykonawcę i przystąpimy, to wtedy mamy szansę na 6 rok po tym, ale to musimy najpierw wydać, zapłacić i dopiero potem. My taki wniosek, prawda, też jesteśmy przygotowani przez Polski Fundusz Narodowy, Fundusz Środowiska. Także projektynki lub też nie, ale dzisiaj musimy pokazać swoje środki. Nie ma możliwości, ale starają się wcześniej na wniosek. Próbowaliśmy, nie, ustawodawca nie przyjął, zapłać i dopiero potem starają się o pozwól. I to zrobimy, jak będziemy bliżej niż dalej. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy tutaj mamy jeszcze jakieś zapytania? Nie widzę. Zamykam dyskusję i przechodzimy do głosowania nad uchwałą dotyczącą przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Czernin. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o głosowanie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? I Szanowni Państwo, stwierdzam, że powyższa uchwała została przyjęta. Kolejny punkt dzisiejszej sesji to jest punkt dotyczący uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii na 2025 rok. Tutaj również otwieram dyskusję. Jest Pani Ewa. Jeżeli są jakieś zapytania. Czy nam coś chce powiedzieć Pani Ewa nowego? A jak nie, to głosujemy. To głosujcie Państwo. Ja może nie, ja jednak może powiem, tak, Szanowni Państwo, te cele, które mamy zawsze w tym gminnym programie, to muszę powiedzieć, że terapeuta, który ostatnio funkcjonuje w środowiskowym domu, on jest raz w miesiącu, zyskał bardzo duże zainteresowanie mieszkańców. W związku z tym to, co Państwo przyjęliście na 2024, wprowadziliśmy w 2025 również, dlatego, że takie jest zapotrzebowanie. Pozostałe zadania, które są, one właściwie nie ulegają zmianie. Nadal będziemy w programy te spektakle profilaktyczne, bo to jest bardzo ważne. Ja przepraszam, że na siedząco ale no, dzieciaki coraz bardziej rozumieją temat, o który chodzi w tym roku. Będziemy mówili też o depresjach wśród młodzieży. W związku z tym sami wiecie, że media o tym też głośno mówią. Ten temat będzie
przez nas też również realizowany. O tym, że w budżecie mamy 112 000, to mówił Pan Skarbnik. Zobaczymy, jak ten rok 2025 wpłynie po prostu. Dziękuję. Dziękujemy. Dziękuję. No jest taka potrzeba jak najbardziej. My też tam możemy... Tak, oczywiście. Tak? Wszyscy mogą. Poprawy jakieś, jak trzeba, to... Wszyscy mogą z tego korzystać. Szanowni Państwo, czy mamy jeszcze jakieś zapytania? Nie ma zapytań. Dyskusję. Przechodzimy do głosowania nad gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii na 2025 rok. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego programu, tej uchwały? Proszę o głosowanie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? I Szanowni Państwo, stwierdzam, że powyższa uchwała została również przyjęta. Kolejny punkt to już są punkty dotyczące pracy Rady Gminy. Pierwszy dotyczy ustalenia planu pracy Rady Gminy na 2025 rok. Tu rozmawialiśmy bodajże 18 na połączonych komisjach na temat tych naszych planów. Jednak jeżeli pojawiają się jakieś pytania, to bardzo proszę. Nie widzę. To przystępujemy do głosowania nad ustaleniem planu pracy Rady Gminy na 2025 rok. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego planu? Proszę o głosowanie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że plan pracy Rady Gminy na 2025 rok został przyjęty. Kolejny punkt to jest uchwała dotycząca ustalenia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2025 rok również. Czy tutaj pojawiły się jakieś nowe pomysły, zapytania? Zamykam dyskusję i przechodzimy do głosowania nad uchwałą. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały dotyczącej planów pracy Komisji Rady Gminy? Proszę o głosowanie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? I stwierdzam, że powyższa uchwała została przyjęta. Kolejna uchwała dotyczy planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2025 rok. Czy tutaj jakieś nowe pomysły pojawiły się w widzę? Zamykam dyskusję i przechodzimy do głosowania nad uchwałą dotyczącą planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2025 rok. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem planu? Proszę o głosowanie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? I również plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2025 rok został przyjęty jednogłośnie. I jeszcze mamy plan pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2025 rok. Rozumiem, że tutaj też nie ma żadnych dyskusji. Zamykam dyskusję i przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji? Proszę o głosowanie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? I stwierdzam, że plan pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2025 rok został przyjęty. Kolejna uchwała to jest uchwała, którą dzisiaj dołączyliśmy do porządku obrad. Ona dotyczy programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Czerwin na lata 2025-2030. I tutaj oddaję głos panu kierownikowi. Szanowni radni, sprawozdający dla mnie wojewody domaga się kilku zmian w tym programie, jeśli chodzi o załącznik. Jest to zmiana jednej tabelki, dołożenie tam drugiej tabelki. Jedna zmiana dotyczy tego, że nie przewiduje się zmian w zarządzaniu zasobem mieszkaniowym gminy Czerwin na lata 2025-2030. To są takie zmiany formalne, które jakby sprawdzający się domaga, żeby zostały uwzględnione, jeśli chodzi o ten program. Tutaj takie, no, trzeba to wprawić, żeby było wszystko zgodnie z procedurą, jaką sobie życzą. Także tutaj takie drobne zmiany, no, ale musimy jeszcze raz zmienić tę uchwałę, trzeba tak. Załącznik niestety, ale nie będzie nieprzyjemny. No, musi po prostu być tak, że sobie życzą, to jakby musimy się dostosować. Jeśli chodzi to praktycznie jest wszystko. Także zmiana tabelek była jedna, powstały dwie. No, takie formalne rzeczy, ale trzeba to spełnić, to zostanie wszędzie postępowanie i po prostu odrzucone. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy tutaj mamy jakieś pytanie? Tą uchwałę, przypomnę, podejmowaliśmy na 7. sesji, także była już gdzieś tam omówiona. Jeżeli nie ma pytań, to zamykam dyskusję i przechodzimy
do głosowania nad uchwałą dotyczącą zmiany uchwały nr 7 łamane 28 łamane 24 Rady Gminy Czernic z dnia 18 listopada 2024 roku w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Czernin na lata 2025-2030. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o głosowanie. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał. I Szanowni Państwo, stwierdzam, że powyższa uchwała została przyjęta. Kolejny punkt dzisiejszej sesji to już mamy punkt 6. Interpelacje i zapytania radnych. Daję tutaj Państwu radnym głos. Czy jakieś nowe sprawy pojawiły się? Informacja Panie Wójcie, od stycznia wchodzi zbiórka nowej frakcji odpadów tekstyli. Jeszcze jakaś informacja do mieszkańców pójdzie? Pierwszą rzecz, regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie Czernin, bo tego trzeba zacząć, obejmuje już tą frakcję. W związku z tym nie jesteśmy zobowiązani do tego, że musimy podjąć uchwałę, bo są samorządy, i tutaj jak to się nazywa, w stosunku do pani Beaty, która przygotowała wcześniej, prawda, że już mamy ten temat jako regulamin zamknięty, ponieważ są gminy, które tego nie mają w ogóle już przekonywać nowy regulamin, prawda, na to jest procedura. My to mamy i ten temat jest. Cóż, dla obrazu sytuacji może inaczej trochę powiem jednym zdaniem tylko. To, co nas czeka w miesiącu styczniu, najszybciej, nie ma to koniec tego tematu. W 2029 roku zmieszanych odpadów w listopadzie, bo grudzień będzie zamykany, prawda, więc nie ma porównania jeszcze, było 30 ton. W listopadzie 2024 było 35 ton. To jest 12-13% więcej nie potrafię reszty, bo nie mam jeszcze grudnia zamkniętego. Popiołu 42 tony mieliśmy w listopadzie 2023 roku. Tu mamy popiołu 35 ton, czyli teoretycznie nam popiołu ubyło, jeżeli o to chodzi. Tworzyw sztucznych 10, mamy 11. Szkła bezbarwnego 6, 56, czyli trochę więcej. Kolorowego też. Biodegradowalnych, to będzie chyba też temat do dyskusji na przyszłości, bo niestety pora roku powoduje, że nie ma zimy, więc wszyscy ci, którzy mają zielone huby, prawda, bo tak trzeba powiedzieć, nadal pracują i sprzątają swoje tereny. W związku z tym, że od razu było 10, jest prawie 14 ton na miesiąc, w grudniu, w listopadzie, przepraszam. Więc taka informacja pójdzie, tylko pokazuje ilość ton nam zwyżkuje, w związku z tym pomiędzy seniorami, że też jutro mamy otwarcie przetargu na transport, prawda, on na pewno będzie większy, ile nie potrafię powiedzieć, więc pójdzie do mieszkańców, prawda, że jesteśmy zobowiązani też prowadzić tą zbiórkę i tak. Natomiast nadal będą nasze pojemniki, prawda, które są przez PCK, to jednak rozwiązanie, plus zbiórka to jest w terenie, firmy zbierają, tak można powiedzieć. Bo mówimy także o cenie jednostkowej dla mieszkańców, bo wszystko za tym także idzie. Pokazałem pewne wzrosty, które ja pokazałem miesięczne, ale w skali roku to jest wzrost, prawda. Oddajemy więcej odpadów, aniżeli jeżeli wzrost następuje 10-15% ilości, no to za tym pójdzie niestety podwyżka i co innego. Wszystkie gminy dookoła właściwie podjęły uchwałę. My jesteśmy, nie powiem, że zieloną wyspą, prawda, nie o to chodzi, ale jeszcze jednym gminą, która nie ucieknie bez szczycie, który był czas na dyskusję o stawkach za odpady. Dziękuję bardzo. Proszę o interpelację do pytania. Jeżeli nie ma interpelacji, to przechodzimy do kolejnego punktu. Wolne głosy i informacje. Chciałbym oddać głos zaproszonym gościom, sołtysom. Wszystkiego najlepszego na święta. Muszę powiedzieć tak, że się spotkamy, się zbliżają, to Że się pokaże. Może myślę zawsze, że na ulicy będziemy się widzieć, prawda, samochodem się mijamy. A czy będzie sygnacja na razie nie powiem, ale proszę się pokaże. że się pokaże, ale tak z uwagi na to, że mamy 16 grudnia, ten czas taki wigilijny już gdzieś tam trwa, mamy jarmarki bożonarodzeniowe, także dla wszystkich Państwa wszystkiego dobrego, na te zbliżające się święta, te
takiej miłej, rodzinnej atmosfery dla Was, dla Waszych rodzin. Także wszystkiego dobrego. Tak, jeśli mogę, Szanowni Państwo, pomożecie, życzę Pana Przewodniczącego, również dla Państwa, dla wszystkich pracowników, dla sołtysów w podziękowaniu za mijający rok, rzeczywiście powoli się zbliża. Czasami dla nas zbliża się bardzo szybko, chcielibyśmy, żeby wolniej szedł, ale czasu niestety, albo niestety nie zatrzymamy, w związku z tym od nas wszystkich, też dla Państwa, za podziękowaniu za cały ten rok. Jak zawsze każdy rok będzie trudny, ciężki, bo to nie jest tak, że będzie łatwy. Gimnastyką my zawsze się musimy, z boku wygląda czasami to inaczej, w środku wygląda inaczej. Tak raczej dziękuję za wszystko, co do tej pory się działo, za normalne zrozumienie dla wszystkich i dla wszystkich. Dziękuję bardzo. My też dziękujemy i życzymy najlepszego. Szanowni Państwo, tym świątecznym akcentem zamykam 9. sesję Rady Gminnej w Gminie. Dziękujemy, I do dziękujemy. zobaczenia w najbliższych Do święta. czasach. Albo może